Kasparek, który zasiadł już na belce startowej i ruszył w dół skoczni, więc taki historyczny moment. Rozpoczynamy zimowy konkurs w Bogdanówce. Jan Kasparek w powietrzu. Te zawody były dla nas czymś więcej niż tylko konkursem. To kulminacja wielu godzin spędzonych na budowie, poprawkach i treningach. Moment, w którym wszystko zaczęło naprawdę działać. No ale zima się kończy, śnieg znika, a pasja zostaje i właśnie dlatego stwierdziliśmy, że trzeba zrobić kolejny krok. Tak, żeby dało się tu skakać nie tylko zimą, ale przez cały rok. W tym filmie pokażę wam, jak przebudowujemy naszą skocznię na lato krok po kroku, ale tym razem bez śniegu i bez mrozu. No ale najpierw... Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W końcu po tej długiej przerwie wróciliśmy na skocznię i zaczynamy z grubej rury. Musimy wyrównać najazd, czyli przejście do Zwierzy na ten bardziej płaski odcinek, bo oczywiście tam jest tak tragicznie, jak się tam jechało, to widziałem, że po prostu tak te narty wgniatało i traciło się prędkości, więc to na pewno musimy zrobić. No i też, żeby to zrobić, to musimy iść do lasu po drzewo. Na razie wam nie zdradzam wszystkiego, co będziemy robić, bo mamy naprawdę mega duże plany, no ale to dowiecie się już w kolejnych odcinkach albo z biegiem czasu po prostu. Także co, bez zbędnego przedłużania idziemy. Idziemy do lasu! Tak w ogóle aktualnie wygląda zeskok naszej skoczni, ale już niedługo to się zmieni. I tu mogę wam powiedzieć, że wjedziemy koparką i ten profil, który będzie nowy, będzie dużo bardziej korzystniejszy i będzie można tu polecieć dużo więcej. Proszę Państwa, dziewo ścięte. No i dobra, nasza wieża jest bez torów, taka goła trochę. No i co? Zobaczcie, jakie tutaj nierówności powstały. Tym bardziej tutaj w tym fragmencie, tutaj i tu jeszcze te tory jak idą na dół. No niestety to wszystko nie dało rady zrobić wcześniej. Najgorsze jest właśnie ten najazd, że to jest to przejście. Tak planujemy, widzowie, że stąd gdzieś mniej więcej poprowadzimy taką belką. Ona będzie leciała tak i tu gdzieś się będzie kończyła w tym miejscu, przez co ten najazd będzie taki trochę mniej płaski. No i co? No i będzie na pewno będzie płynniej, może trochę będzie lepsza prędkość, no ale to już raczej jakichś mega różnic nie będziemy się spodziewać. No i witam was trochę dni później. Nie robiliśmy tu na razie nic, bo nie było po pierwsze pogody, nie było czasu, ale w końcu wróciliśmy. Proszę Państwa, koparka już stoi, zaczynamy przebudowę na całego. Dzisiaj jest plan taki, że musimy wszystkie te bandy po prostu zdemontować, bo tutaj koparka wjedzie, cały ten profil będzie modyfikowany i teraz przynajmniej nie będzie czegoś takiego jak było poprzednio, że wszyscy lądowali gdzieś mniej więcej w tej okolicy, tylko już naprawdę tu, w tym miejscu będzie już ponad 50 cm, z tego co pamiętam chyba nawet koło 75, jeszcze niżej, a tam gdzie Jacek stoi już jest metr, więc naprawdę będzie mega różnica i będzie też na pewno mega różnica w lotach. Ostatnie bele. Jeszcze pamiętam, jak my to kopaliśmy, jakie były warunki. W deszczu to wszystko robiliśmy. Gleba była taka mokra, tak się lepiła. A teraz musimy to wszystko rozbierać. Ale jest warto, jest warto. No i zobaczcie, skończyliśmy. Skocznia teraz już jest bez band. No, dawno nie było tego widoku. Ostatni raz ten widok był chyba w listopadzie. Więc się cofnęliśmy się w czasie do listopada. Także co? Żegnam was w tym dniu i widzimy się już zaraz, a dla mnie to będzie jutro, w drodze do Bystrej, bo właśnie tam jedziemy. No i witam was w tym kolejnym dniu. Właśnie sobie wstaliśmy o 6 i co? Jedziemy po Igielit. Strachocina i Ruczynów, czyli jak na razie jedyne skocznie amatorskie w Polsce z Igielitem. Ale już niedługo to się zmieni, a do tego elitarnego grona dołączymy właśnie my, skocznia w Bogdanówce. Zjedź z ronda. Za 100 metrów.
Tak to na kamieniach się nie da. Tam macie na paletach. Aha, dobra. Wszystko odrysowane. No to co, zaczynamy. Na początku sobie zaczynamy od tych mat pod igielit. A tak w zasadzie to pod igielit, jeszcze pod siatkę. Ogólnie to tak, tu mamy te i chyba myślę, że wystarczy jedna taka cała paleta. Tam mamy siatkę, tu agrotkaninę. Nie wiemy w sumie ile tego będzie trzeba wziąć, ale to jeszcze się obliczy pewnie. Także co, my tutaj robimy. Tutaj takie zbędne, to się na bok da. No, nie wygląda to w sumie nawet jakoś źle. W miarę tak jest. Trochę jest zamknięte. Tutaj dosłownie skończymy pewnie to, albo gdzieś do połowy. W dół może być. Wiem. No i dobra, jedziemy. Nawigacja. Niestety byliśmy tam w jakimś innym punkcie tego, tam się tory mam odebrać. Ja w ogóle jestem tak brudny, że to jest horror. Tak nie samo. widać na kamerze, ale to jest... Ten igielik trochę tam było błota na nim, będzie trzeba pewnie czyścić myjką jakąś albo czymś, no ale może nie będzie z tym problemu. Także co, widzimy się już jak będziemy brać tory najazdowe. Hej, zobaczcie, piękne tory najazdowe. Ale kurde, ciężkie są trochę, no. 2, 4, 3. 5, 6, 6. 8. No i 700 zł sobie poszło, ale warto, no nawet te 700 zł na te tory. Przygody czas zacząć, niestety nadkole nam tutaj trze. Nie wiem jak to się w ogóle stało, ale no coś tu próbujemy. Gilowice. Gilowice 2. Udało się coś zaradzić. Miejmy nadzieję, że już nie będzie trzeba stawać. No patrz jak są opony mówię. No i dobra. Dojechaliśmy. Dużo będzie czyszczenia tego igielitu trochę. Ale się nie mogę zgrać. Ja nie mogę. Myślałem, że nie wiem budować. No i dobra, wykładamy. Już tak 1/3 w sumie chyba tego igelitu zeszło. To było łatwo, bo można było stać. Teraz trzeba wchodzić tam, wychodzić, wchodzić, wychodzić. No i powoli coraz więcej się robi taka wieża z tego. Tak, wyjdzie, najpierw wyjdzie ta taka agrotkanina, co ja tam miałem, nie? Na to później maty, na to siotka, podkłady i dopiero później igielit. No i koniec. Udało się wszystko wypakować. No i zobaczcie, tutaj igielit. A nie, to nie igielit, to są maty. Dostały im tory?
Troszeczkę. To zło na zło. No i co, mieliśmy krótką przerwę, ale zaczynamy i działamy dalej. Proszę Państwa, wjeżdżamy koparką. Będzie tutaj naprawdę bardzo duża zmiana, bo w tym miejscu, gdzie stoję, będzie metr w dół. A tam, gdzie dawniej był rekord Przemka Daszyka, będzie aż 80 cm różnicy. Więc możecie sobie wyobrazić tylko, jakie tutaj będą odległości. I mam nadzieję, że w końcu każdy, niezależnie od rodzaju nart, będzie mógł polecieć ponad 15 metrów, a może nawet więcej, jeśli się postara. Tutaj to miejsce było najgorsze pod względem tracenia prędkości, pod względem krzywizny. Zresztą sami sobie Państwo zobaczcie, no jest to tutaj bardzo krzywe. Jak naprawdę w tym miejscu, tak, tutaj leci pięknie, ładnie skocznia. Powinna sobie lecieć dalej tak. Tu nagle mamy takie cyk. No i co? No i trzeba tutaj wyrównać ładnie. I później co? Będziemy kręcić nasze stalowe tory najazdowe. Proszę Państwa, co to jest? My sobie siedzimy z Jackiem, a tu taka nienormalna skała. No, powiem Wam, jest stromo. Jak tam się już stoi, to tutaj było wszystko wyrównane tak naprawdę. A teraz tak naprawdę ten profil jest taki, jaki powinien być. Tak, tutaj jeszcze pół roku temu właśnie skoczyłbym pewnie bez problemu. Nawet bym się nie przeraził tutaj, że tu jest tak stromo. Ale naprawdę teraz jak się tu stoi, to kurczę, takie ciarki lekkie są. Konstrukcja jest stabilna. To tylko tutaj troszeczkę trzeba poprawić, bo to jest takie gibiące się, ale tutaj wystarczy pewnie 2 wkręty zamocować i będzie dobrze. No i co, to mówię, że przydałoby się też tą myjką przejechać, jak tu będziemy mieć już ten Mauser z wodą. No i trzeba zrobić cały system nawodnienia. To jest też ciekawe. Mam na to oczywiście plan. Bo ja mam na wszystko plan. Jest jedno? Gdzie jest drugie? A to jest, patrz, ucięte tu jest. Nie, to nie jest, to jest inne żywo. Kto to brał? Jak wiecie może widzowie, kto nam ukradł deskę, to możecie napisać w komentarzu, no nie? Może tu nawet teraz. Patrzcie, jakie innowacyjne narzędzie do okorywania. I co? Ej, ty! Nie tak. Ale fajne! Będę. Dobra, ale to... O, tak. Ej, kurde, jak to leci! A do mnie to... Ale to tak... Patrz, to no tak se... Dostaw mi to, bo to jest moje Leży mi, hobby. dobra, bo ja chciałem. To jest moje nowe hobby. Leży, bo ja chciałem. Jest to właśnie dlatego, że przyniosłem to, bo to, Ja! to jest fajne właśnie. Dobra widzowie, ja już idę, bo spieszy mi się. Dzisiaj niestety już tutaj nie mogę być na tej skoczni, a bardzo bym chciał, bo fajnie, no ale muszę być gdzie indziej. Więc co? A Jacek! Mogę Mirindę? Mirindę! Dzięki! To ja już będę szedł, bo ten... No, na spokojnie. Wiesz chyba, to co ten coś jeszcze byś chciał? Tu 85, tam tak samo metr i tu jakoś dole. Zaczynamy tutaj robić tak. Ogólnie myślałem, że tą belkę wykorzystamy po to, żeby tutaj zrobić to lepsze przejście, ale tak naprawdę widzę, że w ogóle nie trzeba tej belki używać i wystarczy, że tutaj tą tutaj lekko odkręcimy, to podniesiemy dużo wyżej, bo tu jeszcze mamy mocowania i samo to po prostu sobie wejdzie fajnie, ładnie. Nie wiem.
W ogóle możecie powiedzieć, co wam, jak wam się podoba? Praktycznie cały dzień z takiej perspektywy, czyli po prostu mam kamerkę tutaj na klacie. Czy wolicie tak, bo poprzednio, że po prostu trzymałem ją rękami i po prostu chodziłem z nią, czy jednak tutaj na klacie? No i jeśli ktoś ma jakiś fajny pomysł na odcinek na skoczni, też oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. A co ja tu robię w ogóle? Nie wiem. Właśnie, o Summer Cupie. Rejestrujcie się, w opisie również macie link do strony, tam możecie się zarejestrować. 30 zł to jest minimalna opłata startowa, możecie sobie wziąć też pakiet z Plastronem za 80 zł. W pakiecie tego 30 zł macie gwarantowaną nagrodę w konkursie, więc tak naprawdę nic nie tracicie, bo możecie wygrać jeszcze więcej, a płacicie tylko 30 zł. Zapraszam, rejestrujcie się, zapisujcie i widzimy się 9 sierpnia. Proszę Państwa, przyszedł Jacek. Co masz do powiedzenia? No jeszcze trzeba podkłady wozić pod igielit. Maty już wywieźliśmy razem z siatką. I teraz będziemy musieli Najwięcej będzie igiel do czyszczenia. No. To trzeba każdy po kolei dobrze wydmuchać niestety tak. myjką. To teraz wygląda... ty kurde, powiem wam, że teraz jeszcze to podniesiemy. Nie, no teraz jest klasa. Ale niestety na razie... Kurde, idę tutaj, ale tu jest, powiem wam, trochę stromo. Jest trochę stromo. No i proszę bardzo, tak wygląda nowy, wyrównany najazd. Jak widzicie, jest teraz naprawdę piękne, ładne, gładkie przejście. Nie to co wtedy, że po prostu zjeżdżaliście nagle na płaskie. To faktycznie jest tutaj tak, widzicie, przechodzi sobie tutaj powoli i w końcu dojeżdżamy do 8 stopni i jedziemy do końca. Wybijamy się i lecimy. 20 metrów. Kurde, co tam się dzieje? Jakie to jest bydle. Tam dać. Jakby go tak... No i dobra, zobaczcie, ostatnie prace wykończeniowe nam zostały, czyli tutaj równanie tego zeskoku. Tutaj już mamy od góry pięknie zrobione, tak ma być. Maty tam już są, plastiki też już pod igielit są. Teraz tylko tutaj końcóweczka dosłownie i będzie można przejść do takiego ostatniego etapu tego kopania tutaj. Ostatnie, tak jak mówiłem, pracę koparką i kręcimy tory, zakładamy igielit i może się wyrobimy do początku lipca, tak to zakładamy, zobaczymy. No i jeśli kogoś by to interesowało, to po dzisiejszym dniu będziemy już stratni ponad 3000 zł. No ale te 3000 zł są zainwestowane w skocznie, więc oczywiście nie jest to tak wielka strata. A zostało nam jeszcze sporo do roboty. Musimy kupić wszystkie elementy, które będą mocowały ten igielit, które będą pompowały tu wodę i rozprowadzały ją wszędzie, gdzie jest ona potrzebna. Także naprawdę no, do konkursu, do końca przebudowy jeszcze trochę musimy wydać. Jeśli chcielibyśmy zrobić pewną rzecz obok skoczni, która by, no, pierwsza skocznia amatorska w Polsce by miała coś takiego i byłoby to naprawdę super udogodnienie dla wszystkich, którzy korzystają z tej skoczni. Możecie postawić w komentarzu, co to jest. To wydamy pewnie około 7000 zł. Dlatego jeśli chcecie nas wesprzeć, w komentarzu i w opisie filmu macie link do zrzutki. Tam możecie chociaż trochę dołożyć się do tego wszystkiego. Także co, zapraszam i zobaczcie dalej, jak tutaj koparka kopie na skoczni. No i dobra, przyszedłem sobie tutaj z piłą i wkrętarką i dokończyłem tamtą pełkę startową. Tam dużo do roboty nie było i w sumie nie ma, bo tam zostało jeszcze dosłownie przykręcić tam takie dwie stewki, jakieś takie
no żeby to po prostu trzymało się, nie gibało. Tylko że oczywiście końcówka we wkrętarce mojej jest w takim stanie. To jest po prostu, jest tak zdarta, no nie da się tym kręcić praktycznie w ogóle. Także z takiej roboty to w ogóle nic jest i będzie trzeba, jutro przyjdę z nowymi końcówkami, to wtedy to zrobię. No i zostały nam ostatnie minuty pracy koparki na naszej skoczni. Praktycznie całkowicie odnowiony profil właśnie stał się faktem. Jeszcze tylko jak widzicie tutaj wszystko zasypuje nam Maciek ziemią, żeby to ładnie już tak wyglądało, żeby było po prostu praktycznie gotowe po to, żeby tutaj dać agrotkaninę i później te maty, no i gielit. Także naprawdę bardzo ładnie tutaj to wychodzi. No i bardzo ładnie tak to wychodzi, to bardzo ładnie wygląda. No i zobaczcie, w końcu udało się skończyć to wszystko kopać. Naprawdę po wielu godzinach spędzonych na kopaniu tutaj przez Maćka udało się. W końcu zakończyliśmy kopanie ze skoku. Naprawdę wyszło to super. Nawet można powiedzieć, że lepiej niż się spodziewałem, bo wyszło nam tutaj taka fajna taka półka. Tam będziemy pewnie, stamtąd będziemy pewnie nagrywać, więc mogę wam w sumie pokazać na szybko, jak będzie wyglądała nowa perspektywa skoku. I zobaczcie, tam będzie sobie leciał skoczek i będzie cyk, albo trochę wyżej. No ale naprawdę pięknie tutaj to wszystko wyszło. Wystarczy to jeszcze ubić taką jakąś ubijarką, ale to już w następnym odcinku. No i co, jeszcze raz dziękuję bardzo tutaj Maćkowi Bierówce, że wykopał nam to trochę taniej niż normalnie, bo tak to byśmy na pewno poszli w koszta jeszcze bardziej. Także za to dziękujemy, polecamy go serdecznie, naprawdę super robotę to wykonał. No, lepiej naprawdę wyszło niż oczekiwałem. Dlatego co, dziękujemy i widzimy się już w kolejnym odcinku, jak będziemy zakładać igielit i tory najazdowe. Także możecie się spodziewać, że to już niebawem będzie. Ja oczywiście zapraszam jeszcze na Facebooka i Instagrama Ski Jump i Bogdanówka, bo właśnie tam dodaliśmy ogłoszenie o letnim konkursie Bogdanówka Summer Cup i o zrzutce, która cały czas trwa. Możecie wpłacać, wspomóc nas, żebyśmy tutaj zrobili jak najlepszy obiekt do ćwiczenia. Także co, zapraszam, linki też w opisie do strony konkursu. No i co, żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć. Coś miałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem sobie. Kurde, nie przypomnę sobie. Dobra.